Tu jest też fajne podsumowanie, nawet jest nowa wersja tego artykułu, że oczywiście teraz Ether przeciąga kapitał i proszę zobaczyć, właśnie odpływ z ETF-ów. Bitcoin i widzimy to przejęcie. Już trochę widzieliśmy to na tym wykresie, który robię na Bloombergu, ale oni też zwrócili uwagę, że biorąc te wszystkie dane pod uwagę, że kapitał po prostu ucieka z Bitcoina i wchodzi do Ethera, a także rozkład opcji to podkreśla też. I mamy pewną ten współczynnik skośności dla delty, tego nie będę tłumaczył. Miara, która pokazuje, że traderzy płacą więcej za ochronę przed spadkami niż ekspozycję na wzrosty. To jest dla Bitcoina, czyli że rynek się zabezpiecza przed większymi spadkami. To też a propos takie ostrzeżenie co do potencjalnie, no mówię, że uważajmy na to, co się wydarzy, ale to Państwo sami mówili, że dużo ludzi widzi, że mogą być te korekty, prawda? No i to widać, rynek też to wycenia, że rzeczywiście więcej się płaci za ochronę na dół niż na longi, po prostu. I tak, był krwisty początek tygodnia na głównych naszych instrumentach. 900 milionów było likwidacji na różnych instrumentach krypto na rynku, więc to są te spadki. Niekoniecznie ruch tego wieloryba. Poza tym ten wieloryb mógł przerzucić na mniejsze adresy, nawet nie musiał sprzedawać. To mógł być ETF. I nie ma co się, właśnie na tym dzisiaj to się nie ma co skupiać. Liczy się, co się dzieje z płynnością, co się dzieje z takimi sytuacjami. Tak, tu widzimy. I teraz widzimy, że większość tego ruchu pochodziła z Ethera, 324 miliony i 209 z Bitcoina tych likwidacji. Czyli na Etherze też były likwidacje mocne. No i tak, w sierpniu amerykańskie fundusze ETF-y bitcoinowe miały 1 miliard wypłat, gdzie eterowe miały 3,3 miliarda wpłat. Taka jest różnica. Kapitał idzie chwilowo do Ethera. Tak jak wszystko szło, odwrotnie było. Całe te wszystkie raporty, które od lat ostatnio gadamy, było, no gdzie co z tym Etherem, dlaczego to nie idzie i tak dalej. Odwróciło się wszystko dosłownie momentalnie. Alt season, moi drodzy Państwo, alt season. Idziemy dane, bo Coinbase mamy w portfelu. I teraz tak, czyli 81% wolumenu w pierwszym kwartale. Wolumen spadał od piku czwartego kwartału. No i tak, przejmując ten rentowność, czy przepraszam, przychody z tytułu instytucjonalnego klienta, nadal jest, to generuje, że jest to 50 razy mniejsze, biorąc pod uwagę przychód transakcyjny, czyli z transakcji versus jaki mamy wolumen tradingowy. I tu mamy 144 punkty bazowe spadku, czyli 1,4% i 3 punkty spadku. I tu chodziło o te 3 punkty, było versus 0,0. Do czego tu było? Wolumen troszkę się wypłaszczył, tak? Tu chodzi o wypłaszczenie wolumenu, ale mamy spadek przychodów z transakcji. I teraz podobnie dla interakcji z tradycyjnymi giełdami i instytucjonalnych inwestorów, wolumen przyciąga też aktywność. Czyli im więcej będzie wolumenu, tym giełda będzie przyjmować więcej ruchu. Tak się monopolizują, dlatego wszyscy w ten IBIT ładują, tak? Jeszcze raz pokażę ten wykres zestawienia tych pierwszych ETF-ów, bo to jest trochę ten sam mechanizm. Powinienem mniej tłumaczyć, byśmy więcej newsów robili. Proszę zobaczyć, jak największy, czyli IBIT, po pierwsze kapitał ściągnął z Grayscale. Grayscale przez ostatnie 3 lata minus 23 miliardy wypływu, a iShares 58 miliardów przypływu, czyli od początku, bo ostatnie 3 lata no to jest od początku. Kapitał popłynął stąd, bo był za drogi, tutaj i dzięki temu
iShares, już dawno mówiliśmy o tym, generuje, czyli BlackRock generuje największe prowizje ze wszystkich ETF-ów właśnie na bitcoinowym. Mają te wszystkie ETF-y, mają te wszystkie firmy, które widzieliśmy, a i tak największą prowizję generują na przechowywaniu bitcoina. Największej teraz zrobili na bitcoinie. Pomimo tego, że to jest krótki rynek. No i widzimy jeszcze Fidelity ma jakąś pozycję, a reszta to... Aczkolwiek liczba aktywów pod zarządzaniem, dużo mam danych, nie widzę, total asset. I tak nie jest źle, jeżeli chodzi jeszcze o ilość tego, ile jest kapitału w Grayscale. Dlatego Grayscale nie schodzi z opłat, bo i tak im się to opłaca to. Bo widzimy, że są niedużo mniejsi niż Fidelity. Oczywiście potracili, ale ci mają największą prowizję, więc też im się spina nie schodzi z prowizji. Dobrze. Wracamy, więc ale uwaga, my mówimy o tym wolumenie tradingowym i że to przyciąga instytucjonalnych inwestorów, ale oni najlepiej zarabiają, najwięcej przychodu pochodzi z usług, czyli oferują usługi. Bo Coinbase Prime oferuje na przykład takie Smart Order Routing, czyli generowanie ścieżki, jak to się po polsku nazywa? No router po polsku też mówimy, co do ruchu sieciowego. Tu chodzi akurat o właśnie odpowiednie wrzucanie zleceń na rynek. W jaki sposób to jest prowadzone. Że jest po pierwsze prowadzone to na właśnie szerokim rynku i dzięki temu a oprócz tego firma oferuje przechowywanie aktywów z offline cold storage, czyli jak ktoś ma taki ETF, to może w Coinbase korzystać z takiej usługi. Mają partnerstwo z JP Morgan i PNC. Właśnie dzięki temu zapewniają też większy dostęp do detalicznego klienta, a także mają dostęp do tej platformy Aladdin. Kiedyś o niej mówiliśmy. BlackRockowa platforma Aladdin jest skupiona na inwestorze instytucjonalnym i to wszystko Coinbase obsługuje. No i tutaj chodzi o Coinbase, żeby chroniło swój udział w rynku. Jakby trochę za wszelką cenę w każdych warunkach, tak? I co możemy sobie zobaczyć, że tak, Binance ma 30% rynku. Coinbase ma 5%. Zobaczmy, jak wielki jest Binance. Jeżeli chodzi o spotowy handel, to jest akurat tylko z jednego dnia jest ten raport. 19 sierpnia. No to widzimy, jakim hegemotem jest, hegemon, jak duży jest Binance. Binance i Binance US tutaj jest dodane. To jest właśnie niesamowite są wartości. No ale kolejna sprawa. Coinbase chce właśnie stabilizować źródła dochodów w taki sposób, że pobierają środki z usług, czyli nietransakcyjne usługi. I sprzedaż jest kluczem do rekurencyjnego, powtarzalnego przychodu dla Coinbase. Usługi subskrypcyjne to 1,4 miliarda dolarów w pierwszym kwartale, czyli wzrost o 22% w stosunku do roku ubiegłego, a także 38% całościowego przychodu, jeżeli weźmiemy zwiększono udział czy ruch na aktywności tradingowej. Czyli giełda i tak ma piękny model, że zarabia z dodatkowych opłat. No to też bardzo fajnie stawia ich jako spółkę, tak? Pod którą jesteśmy. Tu sobie możemy zobaczyć wykres. Niestety powiększenie będzie takie nieszczęśliwe trochę. Bardziej nie możemy. I teraz widzimy, że tak, procent globalnych kryptoaktywów, jeżeli chodzi o kapitalizację rynku, to tutaj mamy 13% i liczba aktywów aktywów na samej platformie. No i jak się to wszystko składa? No tak, po pierwsze Coinbase zarabia z stablecoinów, widzimy dość mocny tutaj komponent widoczny jest. Mają przychody z nagród za bloki, czyli jak coś tam stejkują i tak dalej. Tutaj z tego też generują środki finansowe. Mają inne przychody. Widać, że za przechowywanie środków nie generują jakoś tutaj praktycznie znaczącego wyniku.
No i to są chyba najmocniejsze tutaj widoczne w tej chwili struktura przychodów. Tych nietradingowych. Patrzę co jeszcze, żeby pokazać, bo już będziemy musieli kończyć powoli. O, to jest ważny wykres. Jeszcze. Czyli globalna miesięczna aktywność aplikacji mobilnych i w ilości milionów użytkowników. Pierwszy jest Binance, czyli to jest nasz lider, ale Coinbase już jest drugie na wykresie, czyli oni walczą o tą kolejną pozycję. Przypominam, co robimy sobie analizę. Coinbase Premium Index. To jest stosunek ceny na Coinbase versus ceny na Binance, czyli to są dwie czołowe giełdy pod kątem akurat użytkowników mobilnych. A w przypadku aktywnych użytkowników w Stanach Zjednoczonych pierwszy jest Coinbase, a drugi jest Crypto.com. No bo tam pamiętam, że Binance miał duże problemy w Stanach, prawda? Więc musiał ten udział mocno zniknąć. Więc to też jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o mobilnych użytkowników. I teraz tak. Procent miesięcznych transakcji na giełdzie versus liczba użytkowników, które w danym miesiącu korzystają z giełdy. No, widzimy, że były piki bardziej po tym 2021 roku, ale teraz też się fajnie to odbudowuje. O, to też pokazuje skalę wzrostów na rynku. To był pik, a my tu nadal jesteśmy na tym, no bardzo blisko tego poziomu. Ale to jeszcze nie są specjalnie wielkie ceny, prawda? I zobaczmy, że wtedy to rosło mniej więcej w takim tempie. No giełda też rosła, a tu jest ta liczba miesięcznych użytkowników. Więc tu jest jeszcze spokojnie dużo do pobicia i ten detal też jest. Bo nie możemy powiedzieć, jest troszkę mniej niż w szczytach, ale jak zobaczymy przed szczytami, to było mniej użytkowników niż jest dzisiaj na Coinbase. Więc ta ulica tak może procentowo nie bierze takiego dużego udziału, ale pojawia się jako użytkownicy i docelowo będzie dostępna, ale wolumen przejmują duże instytucje finansowe. Więc to są takie dwa zjawiska, że użytkowników rośnie coraz więcej, bo jest coraz większa adopcja, będzie ich coraz więcej, więc będzie się cena napędzać, ale sumarycznie to instytucje bardzo dużo zrobią i mają Państwo rację, że przez te instytucje będą też klienci wchodzić na rynek, ale część będzie wchodziła za pomocą ETF-ów, część będzie wchodziła za pomocą MicroStrategy, część osób będzie kupować bezpośrednio kryptowaluty i przechowywać je albo na software'owych walletach, inni na hardware'owych, a jeszcze inni będą trzymać na giełdzie. I mniej więcej tak to wygląda.